Dwulitrowy, turbodoładowany silnik, 7-stopniowa przekładnia, dwusprzęgłowa, napęd na wszystkie koła i 300 koni pod maską to nie Karoq RS, który nawiedza skoziarzy w mokrych snach. To Cupra Ateca. Nawiązanie do Skody Karoq jest nieprzypadkowe. Cupra Ateca jest identycznych rozmiarów. Jedyne co różni Karoqa od Ateki to sympli klewery, a właściwie ich brak w modelu hiszpańskiej marki. Jeśli nie śledzisz na bieżąco nowości na rynku motoryzacyjnym, Cupra to dawne ramię sportowe Seata, skrót od Cup Racing, wyścigi pucharowe, a od 2018 roku osobna marka, wkrótce z własnym winem. Pozwoli to Seatowi odetchnąć w dobie restrykcyjnych norm emisji, jednocześnie oferując klientom nieco więcej hiszpańskiego temperamentu niż da się wykrzesać z silnika 1.5 TSI z miękką hybrydą. Od wielu lat nie potrafię zrozumieć celowości utrzymywania Seata przy życiu. Rozumiem, że w Hiszpanii, mając do wyboru Seata, Volkswagena, Skodę, górę weźmie duma narodowa, ale odkąd w 2012 roku Seat zaczął wyglądać jak zderzenie Skody z Volkswagenem, nie widziałem zastosowania dla trzeciej marki grającej w tym samym segmencie cenowym. Dopiero po teście Leona czwartej generacji w 2020 roku doszło do mnie, że po przejściu na płytę MQB Seat potrzebował czasu, żeby odnaleźć nową tożsamość i tak jest z Cuprą Formentor. I Formentor wyraźnie różni się od innych sportowych modeli Volkswagena, natomiast Ateca jest jeszcze przykładem tego starego ładu w grupie, gdzie model ten zasadniczo nie różni się od Skody Karoq. Można dyskutować o aspekcie wizualnym, o udogodnieniach, za które trzeba słono zapłacić w Skodzie, ale gdybym miał wybierać crossovera w taniej wersji, zdecydowałbym się tam, gdzie jest większy rabat oferowany przez dealera. Ateca w wydaniu Seata to uboższa wersja Tiguana pierwszej generacji, a Karoq z przesuwaną kanapą to dosłownie pierwszy Tiguan. I pewnie gdyby spełniły się zapowiedzi z 2019 roku o wprowadzeniu na rynek Karoqa RS, Cupra Ateca też straciłaby rację bytu. No a tak, jeśli szukasz 300-konnego kompaktowego crossovera, masz Atecę. ...300 koni mechanicznych i 400 Nm. Te liczby robią wrażenie. Czas od 0 do setki to 4,9 sekundy. Na wilgotnej nawierzchni bez launch control udało mi się osiągnąć 5,5 sekundy, 3,5 sekundy od 80 do 120 km na godzinę. Zużycie paliwa, jeśli musisz wiedzieć, 8,5-9 litrów na setkę w cyklu mieszanym. Producent obiecuje jeszcze więcej, więc nie narzekam. Gdybym miał na coś narzekać, to na brak dramaturgii za kierownicą. Cupra Ateca jest absolutnie zwykłym samochodem, pod którego maskę ktoś włożył mocny silnik. Podobnie jak Formentor, również Ateca jest bardzo łatwym samochodem do prowadzenia szybko. Jest niewymagająca. Maksymalny moment obrotowy osiągany jest od 2000 obrotów, więc większość tego, co samochód ma do zaoferowania, da się wykorzystać nawet w warunkach miejskich. Oczywiście z zastrzeżeniem, że przestrzegasz obowiązujących ograniczeń. To zaleta czy wada? Bardzo często producenci próbują nam sprzedawać samochody oferujące niebotyczne wręcz osiągi, ale żeby poczuć, co te osiągi oznaczają, trzeba albo udać się na tor, albo mieć nadzieję, że na drogę nie wybiegnie dzikie zwierzę, a za zakrętem nie czai się policja z radarem. Z tej perspektywy Cupra Ateca jest ciekawą propozycją. A jak Ateca ma się do Formentora? Te auta różni 10 koni mechanicznych i wymiary. Formentor jest trochę dłuższy, szerszy, ma dłuższy rozstaw osi, jest niższy i ma mniejszy bagażnik niż Ateca. Ale przyspieszenie mają identyczne. Już w Formentorze miałem wrażenie, że to spokojny samochód. Ateca jest w tej sferze jeszcze bardziej wycofana i czuć, że ma słabsze od Formentora zawieszenie. W tym sensie, że na tych samych drogach Formentor jedzie przyklejony do nawierzchni, a w Atece czuć, że na niektórych nierównościach tylne zawieszenie mocno pracuje i zaraz zacznie się charakterystyczne dla aut z grupy Volkswagena stukanie adaptacyjnych amortyzatorów. Układ kierowniczy jest bardzo lekki, niezależnie od trybu jazdy. Dźwięk... Przynajmniej w Atece nie ma sztucznego dźwięku V8 w kabinie, ale bez opcjonalnego wydechu nie oczekuj wielkich wrażeń.
Widoczność jest niezła, fotele wygodne, to opcjonalne fotele kubełkowe, ale bardziej wyglądają niż trzymają na zakrętach. Znaczy, na pewno są gorsze fotele od tych, ale jak na sportowe, te są bardzo przeciętne. Oprócz trybów normalnego, sportowego i Cupra są jeszcze tryby indywidualny, zimowy oraz offroadowy. Mam wrażenie, że w trybie normalnym samochód najlepiej radził sobie z moim podjazdem na ukos, w trybie offroadowym walczył, a w trybie zimowym musiałem się wycofać, bo nie zanosiło się na sukces. Nawet kokpit Cupry Ateki jest bardzo stonowany. W Formentorze na kierownicy są dodatkowe 2 przyciski start, w który nigdy nie mogłem trafić, i do zmiany trybów jazdy, który sam z siebie jest w ogóle beznadziejny, ale są na kierownicy, jest dodatkowy taki efekt wow, jak się wsiada do samochodu. O, przyciski na kierownicy, to jestem jak w Lamborghini. Tylko że w Cuprze. Tu poza tym, że mamy logo Cupry na kierownicy, to właściwie ten kokpit nie różni się niczym od kokpitu każdego innego Seata. Zegary są jak w dowolnym modelu Volkswagena z tego segmentu, nawet jeśli zmieniono nieco grafikę. Seat przyjął zasadę dzielenia ekranu na 3 główne obszary i ikony skrótów poniżej. W ATC są jeszcze fizyczne przyciski i pokrętła do zmiany ustawień klimatyzacji oraz do obsługi podstawowych funkcji pojazdu, ale żeby na przykład wyłączyć kontrolę trakcji, trzeba już przeklikać się przez menu na ekranie. Natomiast pokrętło do zmiany trybów jest moim zdaniem lepszym rozwiązaniem niż przycisk na kierownicy w Formentorze. Ten przycisk jest o wiele bardziej efektowny. Ale konieczność przeklikiwania się przez kolejne tryby oznaczone miniaturową ikonką gdzieś na wyświetlaczu sprawiała, że wielokrotnie jechałem w innym trybie niż planowałem, a tu mam pod ręką pokrętło i wiem, kiedy zmieniam tryb. Jest miejsce na telefon, uchwyty na napoje, średnich rozmiarów schowek przed pasażerem i niewielki pod podłokietnikiem. Za to kieszenie w drzwiach są bardzo obszerne. Takich oczekiwałbym w Kii Sorento i Hyundaiu Santa Fe. Z tyłu jest dużo miejsca na nogi i nad głową. Po środku nawiew klimatyzacji, ale bez trzeciej strefy. Poniżej nawiewów 2 gniazda USB-C. W kieszeniach drzwi zmieszczą się butelki. Poza tym uchwyty na napoje w szerokim podłokietniku, a za nim przebicie do bagażnika. Bagażnik o pojemności 485 litrów ma regularny kształt, są haczyki na siatki z zakupami i dźwignie do składania oparć w drugim rzędzie. Brakuje podwójnej podłogi, to opcja, więc po złożeniu oparć w drugim rzędzie jest garb, nad którym trzeba będzie przepychać dłuższe przedmioty. Pod podłogą mieszka subwoofer opcjonalnego systemu Audio Beats, jest też zestaw naprawczy i miejsce na jakieś drobiazgi w tych styropianowych wkładach. Ceny Cupry Ateki zaczynają się od 202 tysięcy złotych. Z dodatkowym wyposażeniem testowa Cupra Ateka kosztuje około 225 tysięcy złotych i jest droższa od testowanej niedawno Cupry Formentor. To ja w tej cenie poproszę Formentora. A jak Tobie podoba się Cupra Ateka, a może masz na oku innego szybkiego crossovera? Napisz mi w komentarzu. Nie, tu jest komentarz. Nie tam, tu. Tu jesteście Wy, tu komentarz. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12:00, powtórka w poniedziałek o 20:00.